Chociaż z początku turystyka nielegalna na terenie strefy czarnobylskiej nie miała się zbyt dobrze, stalkerów było mało, a cały teren był napromieniowany, to ostatnio ma się całkiem nieźle. Fani mocnych wrażeń, nowych przygód, żądni adrenaliny lub po prostu osoby chcące w inny sposób zwiedzić okolice strefy czarnobylskiej masowo co roku udają się z plecakiem w skażony teren, mając nadzieję doświadczyć czegoś nowego. W 2018 roku legalnych turystów naliczono ponad 63 tysiące osób, nielegalnych było z pewnością znacznie mniej. Jednak ilość tą należy również liczyć, myślę, w tysiącach. W samym roku 2018 złapano i zatrzymano 196 stalkerów. Prawdopodobnie kilkukrotnie większej ilości udało się wykupić w jakiś sposób albo uciec. A ciężko nawet przypuszczać, ilu udało się przemknąć przez strefę niezauważonym, a przecież takich jest zdecydowanie najwięcej. Skąd wzięła się sama nazwa stalker? Rosyjscy pisarze bracia Strugacy, autorzy Piknik na skraju drogi, jest to powieść, przy okazji warto przeczytać, polecam, nazwali tak głównych bohaterów książki, którzy wkraczali nielegalnie do strefy powstałej po wylądowaniu kosmitów. I nie chcę bardziej spoilerować. Ogólnie narażali swoje życie, aby zdobyć przedmioty z obcego pochodzenia, nieznanego dla ludzi. Dla fanów gier serii Stalker, myślę, jest to temat znajomy, zwłaszcza że gra ta powstała po fuzji książki braci Strugackich z realną katastrofą w Czarnobylu, więc ma to dużo wspólnych cech. Wyjazd nielegalny od legalnego różni się dosyć znacznie, jednak ten sam teren i jednak wspólne elementy, także w tym filmie będę używał porównań na bieżąco, aby móc sobie wyobrazić oba rodzaje wyjazdów i kontrasty między nimi. Samo dotarcie do granic strefy dla stalkera odbywa się zazwyczaj z dala od punktów kontrolnych oraz często nocą przez rzekę lub przez patrolowane bardzo często i to nieliczne mosty. Także jest to pewne ryzyko. Nie ma jednak żadnej reguły czy miejsca, gdzie stalkerzy przekraczają tą granicę strefy, jako że ona jest taka niewidzialna, po prostu nie ma płotu, tylko tu jest strefa, a tutaj nie jest. Często jednak jest to granica przebiegająca wzdłuż rzeki. Turyści przekraczają oczywiście granicę przez jeden z punktów kontrolnych, które są czymś w rodzaju przejść granicznych, i zazwyczaj wjeżdżają z rana, a opuszczają strefę wieczorem, po południu. Poruszanie się po terenie strefy dla stalkera jest nieograniczone praktycznie żadnymi ramami godzinowymi ani obszarowymi. Stalker idzie gdzie chce, kiedy chce, o której chce i na ile chce. Oczywiście są pewne ograniczenia, jak na przykład teren elektrowni czy okolice miasta Czarnobyl, które jest pilnowane, i tam ma siedzibę w końcu policja. Chociaż zdarzają się przypadki, że co odważniejsi lub głupsi stalkerzy zaopatrują się w sklepie miejskim w Czarnobylu w samym środku dnia. Turysta legalny natomiast może zwiedzić strefę 10-kilometrową tylko w wyznaczonych godzinach dziennych, natomiast strefę 30-kilometrową musi opuścić przed wieczorem lub spędzić noc w mieście Czarnobyl, gdzie też nie może poruszać się bez pewnych ograniczeń, ponieważ istnieje tam godzina policyjna. Oczywiście dla bezpieczeństwa turystów. Będąc nielegalnie w strefie, należy mieć na uwadze, że nocując w opuszczonych budynkach można mieć za sąsiada nie tylko myszki, sarny czy łosie, ale również wilki i nieco rzadziej, ale jednak zdarzają się niedźwiedzie. Podczas gdy turysta legalny nocuje w schludnym hotelu w centrum czystego Czarnobyla, stalker musi śledzić jednak poziom promieniowania, który w wioskach bywa różny, jak i mieć świadomość obecności różnych grzybów, bakterii, pyłów, które są w strefie praktycznie na każdym kroku. Posiłki zależą w dużej mierze od samego stalkera. Jedni preferują konserwy z jakimiś dodatkami, inni gotowe racje żywnościowe, a jeszcze inni składają sobie sami posiłki z różnych zupek chińskich z kabanosami i uzupełniają je sobie często owocami i warzywami zebranymi w wioskach. Tak, w strefie. Zdarza się odnalezienie schowka jednego ze stalkerów, gdzie jest zupka chińska lub coś w tym stylu zawinięta w woreczek, jednak jest to dosyć rzadka rzecz, i takich schowków się nie zabiera, jeżeli nie zagraża to Twojemu życiu, a zazwyczaj nie zagraża. Nie są to jednak tak smaczne posiłki jak w hotelach, gdzie trafia się pizza czy nawet kawior. Kiedy w czarnobylskim hotelu z rana czeka na turystę herbatka i butelka wody mineralnej, stalker wstaje z samego rana i robi obchód po okolicy, bo nie wie, czy dzisiaj będzie pił wodę z lokalnej rzeki czy jeziora, czy może z jakiejś studni we wsi, a może będzie musiał szukać wody dopiero w kolejnej wiosce, bo w tej nie ma nic. Mimo wszystko z wodą na terenie strefy nie ma większych problemów, ponieważ jest to teren podmokły, meliorowany, więc wystarczy często prosta mapa satelitarna, by znaleźć jakieś najbliższe większe źródło wody. Pytanie tylko, czy oprócz bakterii i mikrobów, które trzeba odfiltrować, w aktualnym zbiorniku nie ma jakiegoś ameryku, cezu czy strontu. Stalkerzy z racji poruszania się pieszo docierają do wyznaczonych celów znacznie wolniej od mobilnych turystów, którzy poruszają się busem. Dotarcie do najbliższej wioski może zająć stalkerowi od 45 minut
do ponad 7 godzin, w zależności przez jaki teren idzie, o jakiej porze roku i o jakiej porze dnia lub nocy. Jeżeli już jesteśmy przy przemieszczaniu się, to podczas przemieszczania się lasami lub bagnami stalkerzy czują się ogólnie dosyć swobodnie, no bo oprócz dzikich zwierząt nie ma tam praktycznie nikogo, ewentualnie inni stalkerzy, jednak najczęściej poruszają się również drogami, żeby sobie skrócić te trasy, którymi jeżdżą patrole, pracownicy strefy, no i oczywiście turyści. Stalkerzy muszą wskakiwać w przydrożne rowy, wczołgiwać się pod drzewa lub uciekać w las, gdy niedaleko nich na drodze zza zakrętu jedzie jakiś pojazd. Warunki pogodowe dają stalkerom dosyć mocno w kość, znacznie bardziej niż turystom legalnym, to rozumie się samo przez się. Turysta może w każdej chwili wrócić do klimatyzowanego autobusu, albo nawet jeżeli będzie chciał, to do hotelu. Może tam sobie wysuszyć na kaloryferze swoje ubrania, natomiast stalker, no tu jest nieco trudniej. Oczywiście są różne sposoby radzenia sobie z przemoczonymi ubraniami, upałem i mrozem, jednak w razie kontuzji czy jakiegoś wypadku stalker jest zdany sam na siebie lub na innych stalkerów, jeżeli z takowymi się w ogóle porusza. Jeżeli natomiast chodzi o zwiedzanie Prypeci, stalkerzy czują się tam dosyć swobodnie. Jeżeli nie preferują obecności setek turystów, którzy tam chodzą po prostu, mogą przejść się po mieście w nocy lub poglądać gwiazdy z dachu jednego z budynków. Co do samej ceny wyjazdów nielegalnych, sprawa ma się również znacznie inaczej. Legalny wyjazd do strefy z terenu Polski na okres 5 dni w samej strefie kosztuje ponad 2000 zł, podczas gdy stalker na 2-tygodniowy pobyt wydaje od 600 do 700 zł, jeżeli oczywiście mieszka w Polsce, a nie w Kijowie, no bo w Kijowie odpadają wszystkie koszty transportu, które pochłaniają większą część budżetu. O ile oczywiście nie zostanie się złapanym i nie trzeba będzie zapłacić znacznie więcej niż kosztuje sam wyjazd. Czy taki wyjazd nielegalny jest dla wszystkich? Z pewnością nie. Czy w takim razie w ogóle warto próbować swoich sił przy takiej eskapadzie i narażać się swoje życie, zdrowie dla trochę adrenaliny i poznania czegoś nowego? No to już zostawiam do oceny Wam. Stalkerzy ukraińscy mogą sobie pozwolić na znacznie więcej śmiałości w eksploracji. Złapany ukraiński stalker otrzymuje grzywnę w wysokości od 20 do 30 wolnych od podatku dochodów minimalnych Ukrainy i opuszcza strefę w policyjnym wozie, a dalej już jedzie sobie do domu busem po prostu, z mandatem w ręku. W przypadku jednak złapania stalkera innej narodowości, na przykład polskiej, sprawa ma się znacznie gorzej. Oprócz samej grzywny, znacznie wyższej zazwyczaj niż dostałaby osoba z Ukrainy, osoba złapana może dostać zakaz wjazdu na Ukrainę nawet do kilku lat. Zdarzały się takie przypadki, że kara była ta urzeczywistniana, więc to nie jest tylko mit lub wpis w przepisach, tak się rzeczywiście dzieje. W przypadku, gdy przy stalkerze znajdzie się jakiś przedmiot zabrany ze strefy, na przykład zabawka z jakiegoś domu albo czyjś dokument, delikwent może skończyć w więzieniu i takie sprawy też się zdarzały. Zdjęcia i filmy z urządzeń nagrywających są kasowane, a noże i niebezpieczne inne przedmioty, jak żyletki, rekwirowane, podobnie jak rowery, bo czasami stalkerzy wolą się przemieszczać również na nich. Wyjazd taki nie jest zgodny z prawem i odradzam wszystkim ten rodzaj turystyki. Film ten ma na celu jedynie przybliżenie tematu nielegalnej turystyki i zapoznanie z nim osoby zainteresowane, więc odradzam i zniechęcam do tego typu aktywności. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że materiał był chociaż trochę ciekawy. Trzymajcie się, cześć!